24 czerwca 2021 roku Microsoft ogłosił niespodziankę, która kilka dni wcześniej została kompletnie zaspoilerowana, a mimo to niespodzianką pozostała. Faktem stał się Windows 11, zupełnie nowe wydanie systemu operacyjnego, który nowych wydań miał już nigdy nie mieć. Naszym pierwszym kontaktem z tym produktem był wyciek wersji deweloperskiej, która stała w rozkroku między znajomym Windowsem 10 a nowym interfejsem z zaokrąglonymi okienkami, wycentrowanym paskiem zadań i menu Start ogołoconym z kafelków, które definiowały design systemu od niemal dekady. Wszystko, co zobaczyliśmy tam, zobaczyliśmy później na głośno zapowiadanej konferencji Microsoftu. A do tego doszły kompletne nowości, w tym nowy Microsoft Store, integracja z Microsoft Teams, czy chyba najciekawsza funkcja, jaką jest możliwość uruchamiania aplikacji dla systemu Android pobieranych ze sklepu Amazona. To jednak wciąż pozostaje przyszłością. Teraźniejszość to początek publicznych testów Windowsa 11, ponownie napędzanych programem Windows Insider, poprzez który wszystkim chętnym i odważnym w poniedziałek 28 czerwca rozdystrybuowano pierwszą oficjalną, pochodzącą prosto od producenta kompilację systemu o numerze 2200051. Chętnym, odważnym i powinienem był dodać wyposażonym w odpowiedni sprzęt. Microsoft wywołał swoimi wymaganiami dla nowego systemu niemały szok, a miliony zainteresowanych, którzy pobrali narzędzie sprawdzania kompatybilności, dowiedzieli się, że ich nawet najbardziej wydajny czy nowoczesny komputer nie będzie w stanie uruchomić nowego systemu. Winowajcą jest najczęściej TPM, a więc podzespół odpowiedzialny za szyfrowanie i wzmacniający zabezpieczenia systemu i sprzętu. Dobra informacja jest taka, że podobne zadania jest w stanie spełniać większość współczesnych procesorów, choć często jest to funkcja domyślnie wyłączona. Zachęcam wszystkich, by zajrzeć do swojego BIOSu i odnaleźć ustawienia dotyczące albo Intel Platform Trust Technology, albo FTPM dla procesorów AMD. W moim przypadku dla płyty głównej MSI i procesora Intel 9 generacji problem rozwiązało włączenie w BIOSie opcji Security Device Support. Po uporaniu się z instalacją aktualizacji możemy rozpocząć korzystanie z Windowsa 11. Na pasku zadań odnajdujemy znane już ze wczesnej wersji menu Start, okno wyszukiwania, widok zadań oraz widgety. Dwie z tych opcji, wyszukiwanie i widok zadań, wzbogacone zostały o poręczne menu pokazujące się po najechaniu na ich ikony, odpowiednio lista ostatnich wyszukiwań oraz opcja nawigowania między wirtualnymi pulpitami. Dopracowana została również prawa strona paska zadań, z której zniknęło centrum akcji, a raczej zostało rozbite. Ikony połączenia sieciowego i dźwięku stanowią teraz jeden przycisk, który skrywa suwaki głośności i jasności ekranu oraz przełączniki różnych ustawień, zaś powiadomienia systemowe przeniosły się nad kalendarz ukazujący się po kliknięciu na godzinę i datę. A na samym końcu mamy jak zwykle przycisk pokazania pulpitu, który wcale nie musiał się zmieniać, a został w karygodny sposób zepsuty, ponieważ nie obejmuje już samego rogu ekranu. Boję się myśleć, ile może zająć mi odzwyczajenie od posyłania myszki w kąt i zamiast tego szukanie po omacku tej małej kreseczki, która najwyraźniej stanowi teraz niemal cały przycisk. Mam więc nadzieję, że Microsoft rychło to poprawi. Wersja insiderska Windowsa 11 przynosi nam również nowy design eksploratora plików, który mówiąc szczerze poszedł w dziwną stronę. Była to idealna okazja na wprowadzenie do jego okna długo wyczekiwanych zakładek i bardzo rozczarowałem się, gdy ich nie zobaczyłem. Podstawowe polecenia takie jak kopiuj, wklej czy usuń na górnym pasku okna zostały zamienione w same ikony i to samo stało się w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszki, co może zaskoczyć tych przyzwyczajonych do tego, gdzie te funkcje położone były od dziesiątek lat. W razie czego z nowego menu można odpalić stare menu. Który to już raz, że Microsoft wprowadza nowy interfejs, który okazuje się niedorobiony, więc musi posiłkować się tym starym, a więc zamiast jednego działającego interfejsu mamy nagle dwa. Tak, mówię o was, ustawienia systemowe. Te także debiutują z nowym designem, gdzie po lewej stronie okna stale dostępne mamy ich zakładki. Podobnie zaprojektowano również nowy Microsoft Store, który podzielono na sekcje z aplikacjami, grami oraz rozrywką.
Użytkownicy ekranów dotykowych polubią zapewne nową klawiaturę ekranową, dla której można wybierać czy nawet tworzyć własne motywy wizualne. Najeżdżając na przycisk maksymalizacji okna lub wciskając skrót Windows Z, mamy ponownie opcję przyciągnięcia aplikacji do części ekranu, lecz tu pojawiła się możliwość podzielenia obszaru pracy na 3 części. Ponadto porozmieszczane w ten sposób programy są potem grupowane ze sobą także na pasku zadań. Tak więc w skrócie wygląda początek drogi do wydania Windowsa 11. Na głośno zapowiadaną obsługę aplikacji Androida musimy zaczekać jeszcze do kolejnych kompilacji testowych. Nowe funkcje są w dużej mierze jeszcze niespolszczone. Czy zatem warto wypróbować nowy system już teraz? Cóż, mnie bardzo smuci utrata kafelków i możliwości ułożenia sobie dowolnej liczby skrótów w dowolnej kolejności na dowolnie dużym obszarze. Tu mamy tylko miejsce na 18 przypiętych ikon, kolejne muszą być ukryte albo za przewinięciem kółkiem myszki, albo za przyciskiem wszystkie aplikacje. Poza tym nasze doświadczenia z Windowsem 11 raczej nie będą różnić się bardzo od 10, z którą ten dzieli nawet oficjalny numer wersji. Zostało również potwierdzone, że dla posiadaczy poprzedniej wersji Windows 11 będzie bezpłatną aktualizacją, a Windows 10 nie będzie wspierany po 2025 roku. Mamy tu więc do czynienia z dość radykalną, gloryfikowaną aktualizacją, która pozwoliła sobie postraszyć nietypowymi wymaganiami sprzętowymi. Czy system ten jest zatem ekscytującą nowością? To zostawiam do indywidualnej oceny.